Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Na kanale już nieraz gościł polski producent Ferguson, głównie ze sprawą sprzętu telewizyjnego, tunerów telewizyjnych. Jakiś czas temu testowałem dla Was model Arriva T30, tutaj gdzieś Wam podlinkuję to wideo. Model bardzo udany, uznany przez kupujących klientów, ponieważ za relatywnie przystępną cenę oferował naprawdę bardzo duże możliwości, stabilną pracę. Generalnie był to bardzo udany model. Natomiast producent słucha głosu klientów i wypuszcza jego poprawioną wersję, czyli po modelu T30. Dzisiaj na kanale przetestujemy jego następcę, czyli model T40. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Po bardzo udanym modelu T30 producent posłuchał głosu klientów i poszedł za ciosem. Poprawił kilka rzeczy, kilka drobnostek, czyli rozwinął bardzo udany model T30. Tych zmian nie jest może bardzo dużo, ale ponieważ już T30 był bardzo udanym modelem, to T40 jest raczej skazany również na sukces, że tak to określę. Co zmieniono? Słuchajcie. Jeżeli chodzi o warstwę oprogramowania, to tutaj zmian praktycznie nie było, albo były na tyle niewielkie, że ja ich nie zauważyłem. Natomiast jeżeli chodzi o takie istotne, myślę, że kwestie, to to, że zmieniono pilota z takiego zwyczajnego na taki uczący się 2 w 1, który potrafi również obsługiwać telewizory, czyli możemy zaprogramować podstawowe funkcjonalności telewizora w tym pilocie i obsługiwać i tuner, i telewizor za pomocą jednego pilota. Duży plus. Dodatkowo producent zmienił obudowę tunera na metalową, która oczywiście jest trwalsza i lepiej rozprasza ciepło, które generuje się w środku. Dodatkowo dodał kilka portów i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o główne zmiany. Ale tak jak powiedziałem, już poprzednik był bardzo udanym modelem, więc myślę, że T40 powtórzy jego sukces. Być może będzie nawet większym sprzedażowym hitem. Producent nieco zmienił kolorystykę. Wcześniej było biało-czerwono, teraz jest już bardziej żółto. Na opakowaniu mamy informacje o głównych funkcjonalnościach. Dalej jest to tuner Full HD 1080, ale dla tych z klientów, którzy poszukują tego typu sprzętu, rozdzielczości powyżej, czyli 4K, nie są zupełnie potrzebne, bo nie mają takich telewizorów, do których te tunery podłączają. Mamy AC3, jeżeli chodzi o dźwięk. Mamy Smart Apps, w tej chwili funkcje internetowe nie są dostępne. USB i SCART oraz RJ45. Mamy oczywiście możliwość nagrywania programów. Jest to oczywiście tuner telewizji DVB-T2, czyli telewizji naziemnej, obsługującej kodek Hz H265. Jest tutaj wszelkie standardy najnowsze telewizyjne europejskie są spełnione. Mamy też informacje o właśnie wsparciu dla DVB-T2. Powtórzone informacje na boku urządzenia, z tyłu również i tylnia ścianka. Mamy informacje o tym, że jest to telewizja do telewizji naziemnej urządzenie, odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości High Definition, skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości maksimum 1080. Oczywiście obsługuje programowalne timery. Teletext również wspiera napisy ekranowe. Wsparcie dla standardu Hz H265. Producentem jest Ferguson. Sam sprzęt wyprodukowany oczywiście w Chinach. Przejdźmy więc do zawartości zestawu, a w środku mamy instrukcję obsługi w kilku językach. Tutaj mamy akurat po polsku, angielsku, włosku i hiszpańsku. Karta gwarancyjna oraz sam tuner. O nim może za chwilę. To, co bardzo na plus, to to, że producent daje baterie w zestawie. Nie musimy się o nie martwić, ale same baterie, pamiętajcie, można zastąpić paluszkami. Większość modeli Fergusona, jeżeli nie wszystkie,
obsługiwały do tej pory, te, które testowałem na kanale, obsługiwały paluszki, akumulatorki, więc jak najbardziej myślę, że ten model również może ekologicznie na akumulatorkach działać. Jeżeli chodzi o pilota, to mamy tę sekcję tutaj programowalnych przycisków głośniej, ciszej, włączenie czy wyłączenie telewizora. Możemy z niej oczywiście korzystać, aby nie używać dwóch pilotów, tylko jednego. Możemy też nie korzystać, jeżeli ktoś nie chce korzystać z tej funkcjonalności, jest to tylko dodatek. Możemy też wykorzystywać pilota od telewizora i jednocześnie pilota od tunera. Sam pilot jest wykonany z matowego plastiku, więc nie powinien się rysować. Tutaj mamy gumowane przyciski. Pilot dobrze leży w dłoni. Oznaczenie samego modelu to Arriva RCU33. W zestawie otrzymujemy paluszki, ale tak jak mówiłem, prawdopodobnie bez problemu pilot będzie działał również na akumulatorkach AAA. Przechodząc do samego sprzętu, zabezpieczonego, mamy zintegrowaną wtyczkę. Czy to jest plus czy minus, ocencie sami. Niektórzy wolą mieć wtyczkę, żeby nie zgubić przy sprzęcie. Ja osobiście wolę dołączaną, bo zawsze można ją wymienić, ale co kto lubi, nie traktuję tego jako wadę. Mamy u góry logo serii Arriva, metalowa obudowa, solidna. Mamy naklejkę z głównymi funkcjonalnościami. Jest nazwa modelu T40, wsparcie dla Full HD, H265, dźwięku AC3, Smart Apps, USB, złącze z kart, RJ45, DVB-T2, seria Arriva. Tutaj mamy przedni panel. Na nim mamy port USB. Tutaj zapewne będzie wyświetlacz. Tak, już w tej chwili widzę, że będzie. Mamy też fizyczne klawisze, brawo producent. W przypadku, kiedy nie możemy znaleźć pilota, zagubił nam się albo po prostu uszkodził, możemy zawsze włączyć, wyłączyć, przełączyć kanały ręcznie. Awaryjnie, ale zawsze można. Bardzo bogate portfolio portów. Mamy wejście antenowe i wyjście antenowe, które jest dosyć rzadko spotykane. Ja bardzo sobie cenię tego typu rozwiązania, ponieważ można oczywiście podłączyć drugi odbiornik, ale można też, co równie istotne, na przykład w przypadku monitoringu w wielu osiedlach, czy na wielu osiedlach, sygnał jest również puszczany z kamer poprzez złącze antenowe i można w ten sposób również taki obraz odtwarzać na telewizorze. Ważne, że to złącze jest antenowe przelotowe. Na pewno warto by było, żeby producenci częściej takie rozwiązanie stosowali. Mamy też wyjście HDMI, tutaj oznaczone jako DV out. Mamy też LAN, czyli wyjście do sieci. Zaznaczałem, że w tej chwili obsługa sieci nie jest dostępna, ale ponieważ sprzętowo ten tuner obsługuje funkcje sieciowe, więc myślę, że w przyszłości te smart apps czy większe możliwości sieciowe będą wykorzystane. To jest kwestia update'u. Na dzień dzisiejszy takiej funkcjonalności jeszcze nie ma. Mamy też wyjście SCAD dla starszych telewizorów i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o porty. One są tutaj zdecydowanie jak najbardziej na plus, bo jest ich naprawdę sporo. Co istotne, spodnia część urządzenia też jest metalowa, więc w zasadzie urządzenie w całości wykonane z metalu. Również są otwory wentylacyjne, które zapewnią lepszą wentylację. Mamy też takie gumeczki, które nie porysują powierzchni, na której będzie stał boks, więc tutaj naprawdę do niczego nie można się przyczepić, wręcz przeciwnie, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy jeszcze tabliczkę z informacją o samym modelu. Po uruchomieniu tuner wita nas takim oto bardzo ładnym, wysokiej rozdzielczości menu. Przewodnik instalacji, mamy do wyboru język. Mamy do wyboru język polski, niemiecki, chorwacki, francuski, hiszpański, angielski, czeski i polski.
Wybieramy Polskę, kraj również Polskę. Zasilanie anteny możemy włączyć, wyłączyć. LCN-a, czyli sortowanie kanałów ręcznie, wyłączone bądź auto. I możemy od razu wyszukać kanały, co też uczynimy. Wyszukiwanie kanałów. Wyszukiwanie kanałów trwało około 3 minut i zaraz potem tuner zaczął odtwarzać jeden z wyszukiwanych kanałów, a ich zmiana jest szybka i płynna. Nawet jeżeli mówimy o innych MUX-ach, tutaj mamy kanał w HD, Polsat HD oraz TVN HD. Zmiana jest płynna i jak widać, pomimo wysokiej rozdzielczości menu, same czcionki są duże i wyraźne, co na pewno docenią starsi widzowie, starsi użytkownicy tego tunera, jak również osoby, które mają problemy ze wzrokiem. Mamy informacje o aktualnie wyświetlanym kanale, jak również informacje o kodekach, dodatkowe informacje o filmie, siła sygnału, jakość sygnału, częstotliwość, pasmo, sporo informacji podane w przystępnej, wyraźnej formie. Brawo producent, pomimo tego, że rozdzielczość jest wysoka, to same dane są bardzo przystępnie i kontrastowo podane. Tak prezentuje się główne menu tunera. Mamy możliwość edycji programu. Tutaj mamy w tej chwili przewodnik po programach. Możemy włączyć sortowanie według LCN, według ONIT, według nazwy, według ID, według częstotliwości, sortowanie wyłączone albo według LCN. I LCN może być włączony na auto, na ręcznie bądź na wyłączony. Tutaj te funkcje są, myślę, że w zupełności wystarczające. Przechodząc wyżej, kolejne menu to menu obrazu. Tutaj możemy zmieniać oczywiście proporcje, aby dopasować do swojego telewizora, jak również rozdzielczość maksymalnie 1080. Format obrazu również możemy zmienić. Przeźroczystość menu. W tej chwili mam wyłączone 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i wyłączony. HDMI-C, bardzo ważna funkcjonalność. Możemy mieć wyłączoną bądź włączoną. Kolejne menu to wyszukiwanie kanału. W tej chwili mamy wyszukiwane kanały, możemy też wyszukać je ręcznie. Możemy również zmienić sobie kraj, włączyć zasilanie anteny. Możemy też automatycznie aktualizować listę kanałów. Możemy tą funkcję włączyć bądź wyłączyć. Mamy również menu czas. Tutaj możemy automatycznie go ustawić bądź też ustawić ręcznie. Autoczuwanie może być wyłączone 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bądź wyłączony. Jest to funkcja, która zapewne wyłącza tuner w momencie, kiedy dłuższego czasu nie zmieniamy kanału, nie używamy pilota. Na wyświetlaczu możemy sobie ustawić czas bądź też wyłączyć tą funkcjonalność. Warto ją jednak włączyć, aby mieć dodatkowy zegarek. W kolejnym menu mamy opcję język menu polski, język napisów możemy je wyłączyć, język audio, cyfrowe audio mamy PCM, RAW HDMI włączone, RAW HDMI wyłączone, wyłączony bądź PCM. Audiodeskrypcję możemy mieć włączone i jasność wyświetlacza. Tutaj możemy zmieniać od
1:8, ale to chyba dotyczy wyświetlacza tak na z zegarem, czyli maksymalnie mamy 8 i tak standardowo jest to ustawione i w tym momencie może niekiedy niektórych w nocy razić, więc też jest taka opcja, żeby sobie to trochę zmniejszyć, bądź też prawie całkowicie wyłączyć. Przy jedynce w zasadzie tego wyświetlacza prawie w ogóle nie widać. Kolejne menu to system. Tutaj mamy ochronę rodzicielską, możliwość ustawienia hasła. Możemy przywrócić ustawienia fabryczne. Mamy informacje i to dla Was może być istotne. Jeżeli chodzi o model, wersja oprogramowania 5.21 z września 2023, a wersja hardware'u to 2.0. Możemy zaktualizować sobie oprogramowanie przez USB. I ostatnie menu to menu USB. Tutaj mamy multimedia, ponieważ nie ma w tej chwili podłączonego pendrive'a, zapewne nie będzie takiej opcji, ale mamy tutaj nagrania, filmy, zdjęcia, muzyka, możliwość odtwarzania. Wracając jeszcze do menu USB, mamy możliwość ustawienia zdjęć, co 2 sekundy zmianę, tryb slajdu, proporcje możemy również wybrać. Mamy też ustawienia filmu i ustawienia nagrywania, urządzenie nagrywające. W tej chwili nie mamy takiego urządzenia. Możemy też wybrać format system plików FAT32. Dodatkowa informacja, jak widać bez problemu tuner na ustawieniach polskich przy odtwarzaniu czy odbieraniu polskich stacji również odbiera stacje czeskie, więc tutaj jeżeli jesteście gdzieś blisko granicy, to możecie liczyć na dodatkowe stacje czy to telewizyjne, czy to radiowe. W niektórych tunerach występują problemy przy ustawieniu jednego regionu. Niekoniecznie tuner odbiera region sąsiedni. Tutaj takiego problemu nie ma. Wyświetlacz w czasie pracy w tej chwili wyświetla kanał 6, C od Channel. Po wyłączeniu natomiast mamy bardzo ładny cyfrowy zegar. Uruchomienie. Tuner naprawdę szybko się uruchamia. Trwa to zaledwie kilka sekund. Podsumowując, podczas moich kilkudniowych testów modelu Arriva T40 nie napotkałem żadnych problemów w funkcjonowaniu urządzenia. Jest równie stabilny i dobry jak jego poprzednik, bardzo popularny model T30. Natomiast na pewno jest tutaj pewien krok naprzód, czy spory krok naprzód, ponieważ otrzymujemy dodatkowo inteligentny, uczący się pilot 2 w 1, jak również zdecydowanie lepszą metalową obudowę oraz większe możliwości, jeżeli chodzi o porty, a w przyszłości, w przypadku kolejnych update'ów zapewne otrzymamy jeszcze funkcjonalność sieciową. Dajcie znać w komentarzach, czy model T40 wydaje się Wam ciekawą opcją, czy korzystaliście z jakichś innych modeli Fergusona i jakie macie z nimi doświadczenia. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, udostępnianie, szerowanie tego materiału, aby niósł się po sieci oraz komentowanie. A jeżeli ktoś do tej pory nie zasubskrybował kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka ciekawych propozycji tunerów marki Ferguson. Hej, hej, do kolejnego materiału.